chciałbym też podróżować więcej, też mnie bolało to i to i mu pokażemy, że mamy na to rozwiązanie, no to po prostu to jakby nie ma w ogóle sprzedaży, to jest tylko opowiadanie historią. And look, there are always so much people who are actually saying, yeah, I just got started. I don't really have the testimonials and stuff like that. And I also was that person. Yeah, I also was not that confident because, yeah, it was like, yeah, I just got started. But guys, when you don't have the testimonial, just use a testimonial of another person, right? You can say, for example, hey, I just got newly started. Always be honest. Never say, yeah, I made this and that when it's not the truth. So you can say, of course, yeah, I just got started, but the person who has introduced me into that is really, really successful about it. He always, or she also has made some profit with the product. Look how crazy this is. And then, for example, you can also send a screenshot or something like that to prove it. Yeah. And then you can give the person the possibility to meet, for example, your upline or the person, which you say about the testimonial is. No i tutaj Florian mówi, że tak jak dużo osób mówi na początku, że ja temu nie pokażę nikomu, bo jeszcze nie mam rezultatów. Nie pójdę z tym do mojego kolegi, bo on zawsze patrzy na siano. To nigdy, jak słuchajcie, nie wygląda. Najważniejsza jest szczerość. Jeżeli do kogoś pójdziecie ze szczerym sercem, ze szczerą intencją, słuchaj, mam coś super, ja dopiero startuję, nie pokażę Ci, że zarobiłem, nie wiem, $1000–2000, ale znam osobę, która już te wyniki ma. I wtedy można pokazać, nie wiem, profil Floriana, profil waszego lidera, profil waszego upline'a, jakby wykorzystać dźwignię, że on już ten wynik ma. No bo naturalnym jest to, że jeżeli do kogoś pójdziemy i będziemy go okłamywać, że ja już na tym zarabiam takie pieniądze, to mało, że go nie utożsamimy ze sobą, to jeszcze będziemy go okłamywać, a to tak nie zbudujemy nigdy biznesu. Więc po prostu historia, szczerze, ja zaczynam dopiero, widzę ten duży potencjał, mam pomysł na siebie w końcu, jeszcze nie wiem, jak to powiedzmy będzie wyglądać za parę lat, jakie rezultaty, ale znam gościa, który już to ma. I tak się składa, że z nim współpracuję i możemy się z nim połączyć na przykład. Czyli można po prostu łączyć nowe osoby, wykorzystać po prostu wiedzę czy rezultat najbardziej, myślę, lidera. So you always have to think about why did you start? So the first point is always why did you start? Your story. The second point is the testimonial. And the third point is just a presentation with me, with Adam on the webinar or something like that. Yeah, show them the proof, show them that it's actually working, show them what products we have and so on. But that's the third point, that's the last point. And why it's so important that you do it like this is because it's easy, right? Because everyone, just imagine this, guys, everyone, also the person who newly got started can do this, can tell the story why the person got started, can show a testimonial of herself or himself or of the upline or something like that, and then guide them to the presentation. Everyone can do that. And that's the thing, because then, of course, you get responsible for your own actions, and with that, you get independent. And that's exactly why we are here, right? No i taki system 3 kroków, który pozwala maksymalnie przyspieszyć swoje rezultaty. To jest proste trzy rzeczy. Pierwsze co? Historia, czyli po prostu rozmowa z ludźmi na temat tego, kim się jest w ogóle, co się przeszło, co mi się nie podobało, jaki ma na to pomysł. 2, pokazanie swojego lub czyjegoś rezultatu. I 3, postawienie kogoś przed prezentacją, gdzie zostanie to wytłumaczone przez lidera na webinarze, na Leadershicallu, na jakimś spotkaniu grupowym, tak dalej. I takimi 3 krokami, po pierwsze macie dużo prostszy sposób, nie musicie uczyć się prezentacji, uczyć się wszystkich tam tematów technicznych, czym jest dana usługa, bo to za dużo czasu zajmuje, to ma być dla Was proste. I w momencie, gdy będziemy takie 3 kroki robić, to będzie po prostu tworzyć coraz więcej samodzielnych ludzi. Bo jeżeli dzisiaj ktoś nowy potrafi kogoś postawić przed prezentacją, to będzie mógł zrobić to również z własną osobą. Będzie mógł, słuchaj, wytłumacz historię, pokaż rezultat swój lub czyjś i zaproś na prezentację. And a question now also to you, who do you think on events, for example, who do you think is earning the most money? Just write it in the chat. What do you think? I pytanie do Was na czacie można odpowiedzieć, kto według Was on which events? Any event or? Yeah. Kto według Was na jakimkolwiek evencie zarabia najwięcej pieniędzy z osób, które są na evencie? Możecie napisać na czacie. So Nicola said the guy on the stage. On the stage, yeah. Right. Person in front, right? That is always making the most money, not because it was the first person or something like that, because it's the most responsible person.
of course it's the most independent person, and that's exactly why I am telling you this, guys, because I wanna take the maximum out together with you guys. I want everyone on this call to stand one time on the stage making big checks and so on, and that's why it's so important to say this, and that's also so important why to make it so easy, because then it's duplicable. No, czyli to osoba, która zarabia najwięcej pieniędzy w jakimkolwiek projekcie, to jest ta, która po prostu ma największą odpowiedzialność, czyli ta, która jest na scenie, ta, która prowadzi webinary, ta, która prowadzi kole, nie dlatego, że jest najmądrzejsza i nie wiem, ma największe umiejętności, tylko po prostu ma największą odpowiedzialność, stała się najbardziej niezależna. Żebyśmy my mogli kreować osoby, które zarabiają najwięcej, to po prostu taki system niezależności opiera się o to, że każdy potrafi po prostu wypowiedzieć swoją historię, pokazać rezultat swój lub czyjś i zaprosić kogoś na prezentację. W momencie, gdy będzie fabryka takich niezależnych jednostek, no to Florian powiedział, że celem jest to, żeby na tym Zoomie każdy summa summarum był taką osobą, która ma, że tak powiem, mikrofon w dłoni i prowadzi takie kole, bo ta osoba po prostu ma największe wypłaty. And look, when it comes to events, of course, now is lockdown and so on, we can't do this huge events, yeah. But there are two possibilities for now to make presentations, right? On the one side, you have the possibility to do everything online, to invite people on webinars and stuff like that. And on the other side, you also have the possibility to do it offline, to invite at least 3 to 5 people or stuff like that, yeah. And then just go for it, you know. So they are invited, they have a drink with you, they can chat with you, then you show them the webinar, and then there comes the upline who is closing the people with you together. So what do you think will bring more success? What is more effective? Wiadomo, że teraz jest COVID, powiedzmy takich dużych eventów grupowych gdzieś tam w hotelu czy na jakieś konferencje ciężko organizować, ale mamy dwa sposoby na skuteczną prezentację. Możemy robić to online, czyli oczywiście webinary, połączenia, rich call i tak dalej, albo offline jeszcze i tu jest rozwiązanie, ponieważ zawsze można zaprosić kogoś do domu, na przykład na herbatę, na kawę, nie wiem, na piwo 3 znajomych, czy nie wiem, na szampana, ogłosić im po prostu coś fajnego, przedstawić czym Wy się zajmujecie. I pytanie do Was, co według Was jest bardziej skutecznym narzędziem do prezentacji? Czy zbudowanie relacji z kimś na miejscu, zjedzenie kolacji, nie wiem, pokazanie prezentacji, zadzwonienie do upline'a na żywo, czy tylko prezentacja online? Co jest według Was bardziej skuteczne? Też możecie na czacie. Philip said offline. Okay. What do the other people say? Co reszta myśli? Offline coffee, yeah. Jak myślicie, czy lepsze jest prezentowanie tylko online, czy możliwe też jest tak, że jeżeli kogoś zaprosicie, nie wiem, najlepszego przyjaciela do domu, pogadacie z nim szczerze, pokażecie prezentację, to może jakieś większe zaufanie wzbudzi niż tylko gdzieś tam na Zoomie. Yeah, offline. Right. Yeah. Oh, Jakub said also that online, but with building true relation, which is also good. Yeah. I also personally believe I can just tell you about my things. I can just tell you about my business, and my business was always exploding when I built offline. Yeah, and that's the thing. That's for me. It's the secret, because you can build much more trust. Of course, you can also build online, as Jakub also said it. Yeah, with building trust and so on. But I personally believe building trust online takes way longer than building it offline. And so I think the easiest way to do that, also to duplicate it, is just invite people to your home and watch the webinar together. Of course, invite them at first. Adam has already told you how to do it, but then sit with them together. Have a drink, for example, have some chat and so on, then watch the webinar, then have a chat again, wait till the upline has time, and then close them, and you will see that the success rate will be so much bigger offline than online. Florian mówi, że z doświadczenia jego rezultaty i jego przyrosty w zespole były największe, gdy budował offline, oczywiście przed COVID-em i tak dalej.
Dlatego, że miał taką strategię, że po prostu zapraszał osoby do domu, nie wiem, na przykład na czwartkowy webinar zaprosił 3 znajomych do domu, razem obejrzeli webinar powiedzmy na telewizorze, czy gdzieś tam, nie wiem, na komputerze, zjedli wspólnie jakąś kolację, pogadali sobie szczerze po prostu i potem łączył powiedzmy połączenie z liderem, czy gdzieś tam z uplinem i miał dużo większą skuteczność wtedy, ale oczywiście mówi, że ten system zapraszania, który stosujemy online również działa jak najbardziej, ale jeżeli ktoś ma możliwość, no to największa skuteczność w momencie, gdy ktoś do nas przychodzi i widzi to po prostu, że my też żyjemy, nie jesteśmy tylko kwadracikami na Zoomie. I know I will repeat some things that I actually also told on Friday, but I think it's very, very important that everyone knows it. So now I will talk about the numbers game. Tutaj wiele kwestii będzie powtórzonych, ale to jest bardzo ważne, żeby to utrwalać, czyli jakby jak ważna jest zrozumienie statystyki w biznesie. So look guys, the thing is always, and yeah, also Monica, Philip and Nicola, of course they can write something in the chat if they know, if they can remember. So the thing is guys, network marketing is always a numbers game, not only when it comes to inviting people and stuff like that. No, it's always also about who am I inviting, because most people are starting and their example, for example, let's say they're a 5. Yeah, they're a 5 out of 10 from skill set and things like that. And they're inviting people. Who do they invite? They invite either another 5 or, for example, a 4, a 3, or 2. They never invite a 6, a 7, an 8. But that's exactly what you have to do to really grow your business. I żeby zrozumieć to jakby siłę networku, to trzeba rozumieć oczywiście statystykę, ale też rozumieć, jak działa jakby liczby w przypadku zapraszanych osób. Czyli zobaczcie, jeżeli dzisiaj na przykład ktoś z Was zaprasza na prezentację, zaprasza do biznesu, do współpracy osobę, która jest oceniana powiedzmy w skali od 1 do 10 umiejętnościami na 5 na przykład, to ta osoba, która ma 5 swojej umiejętności, przyprowadzi tylko osobę, która ma 4, która ma 3, która ma 2 w umiejętnościach, bo po prostu łatwiej zaprosić osobę, która ma mniejsze umiejętności. To jest naturalne jakby, ale warto szukać tych lepszych osób. What was the question at the end? There was no question. Oh, sorry. Mamy powiedzmy jakąś osobę, która ma umiejętności na 5 ocenianą tak według nas, jakiejś takiej skali umiejętności. I w momencie, gdy szukamy tylko tych gorszych od siebie, to nasz biznes nigdy nie eksploduje. Żeby biznes eksplodował, trzeba szukać tych osób, które mają umiejętności takie same jak my, albo i większe, bo mamy po prostu budować biznes na innej jakości. Look guys, what I mean by that is something like this. I always see it. I always see it. And the thing is, what now is my question, of course, except Monica, Philip and Nicola, they already have told me, but all the other guys, let's be honest, do you think, or also Adam, do you think that you're at the moment the best in your team when it comes to your downline? Do you think you're the best in your team? Let's be honest about skill set and so on. Do you think, it's also not selfish when you say yes, but do you think that you're the best in the team right now? Pytanie do Was też możecie na czacie, napiszcie albo powiedzcie, jak ktoś chce się odezwać. Jak uważacie, czy dzisiaj w Waszych zespołach, w Waszych organizacjach, w Waszym biznesie po prostu jesteście najlepsi po prostu w Waszym teamie? Czy uważacie, że jesteście najlepsi w swoim teamie? Jeżeli tak, to napiszcie, że tak, a jeżeli nie, to napiszcie, że nie. Oczywiście tutaj jakby nie ma tej odpowiedzi. Można mieć osoby, które mamy lepsze od nas, co uważamy, albo można też być najlepszym i to też jest dobra odpowiedź, więc możecie napisać. Czy według Was jesteście najlepsi w Waszym teamie, czy są u Was, w Waszym downline są osoby, które są lepsze umiejętnościami od Was? Można też mówić. Adam, you also have to type. Albo pisać, o. So my answer is yes. Okay. Pytanko było, czy według Was jesteście najlepsi w Waszych zespołach, czy macie osoby, które są według Was lepsze od Was, jeżeli chodzi o umiejętności, wiedzę, historię, doświadczenie? Czy uważacie, że Wy jesteście u Was w zespołach najlepsi? Okay, Kasia said there are better people. Okay.
Okay. Yeah, the other ones are sleeping. The thing is, guys, when you are the best person in your team when it comes to your downline right now, you're doing something wrong. And I can't exactly tell you why, because as I said, numbers game. 5 is bringing a 4. You're sponsoring a 4. 4 is bringing a 3, is sponsoring a 3. 3 is bringing a 2. 2 is bringing a 1. And 1 brings no one. Jeżeli dzisiaj jesteście najlepsi w swoich zespołach, to jest akurat zła wiadomość, ponieważ znaczy, że robimy coś nie tak, robię coś nie tak, dlatego że w momencie, gdy mamy osoby, które są według nas gorszymi umiejętnościami, to taka osoba, która ma umiejętności na 5, przyprowadzi 4, 4 przyprowadzi 3, 3 przyprowadzi 2, 2 przyprowadzi 1, 1 nikogo, 0 biznesowy po prostu, nie? A w momencie, gdy mamy osoby lepsze od siebie, no to idzie po prostu w drugą stronę. And that's the most important thing. So always be confident about yourself, you know, always think, hey, I can talk to that person. You have to be, more confident. Just go out to the person and always think about the worst case scenario. What can be the worst case scenario? It can be, no, I'm not interested. Ouch, that hurt, right? So there is no bad thing actually that can happen to you. And if the person is then badly talking about you or something like that, trust me, guys, you don't want this person in your life. When they are then talking bad about you or something like that, you don't need them. But you are the person who is just giving the information, right? They can decide on their own what they want to do with the information. But imagine how much impact you can have on one life. And with that, you go out. You have a weapon here. You have a weapon actually here that can change lives. And so be confident about that. Be confident about talking to other people. Be confident about also talking to entrepreneurs, for example, you know, or other people who maybe are earning much more money than you're actually doing right now. Florian mówi, że taką złotą zasadą, żeby znaleźć osoby, które są lepsze od nas, które zarabiają więcej pieniędzy, które mają być może na ten moment lepszy lifestyle niż my, to nie jest żadna skaza, żeby do nich się po prostu odezwać, bo mamy dzisiaj świetną informację, narzędzie, które działa, świetne narzędzie, które może zmienić czyjeś życie, jakby nie było, no bo rezultaty można mieć naprawdę niesamowite, poznać super ludzi i tak dalej, i tak dalej. Mając takie duże narzędzie, nie ma co się bać iść do osób, które są przedsiębiorcami, osoby, które mają według nas, nie wiem, większe rezultaty, których gdzieś tam się boimy do nich podejść z tym tematem, bo trzeba zadać sobie pytanie, co w najgorszym wypadku się stanie, jak ta osoba nie dołączy, jak nie wystartuje. Nic się nie zmieni. A też zobaczcie, co się może wydarzyć, gdy takiego, powiedzmy, osobę jakościową, która powiedzmy jest jakimś rekinem biznesu, będziecie mieli po prostu w swojej organizacji. A żeby takie osoby mieć, trzeba po prostu mieć duże przekonanie, większość pewność siebie, odwagę w tym wszystkim, bo jakby nie ma nic do stracenia. Nikt tutaj nie ponosi kary za to, że się z kimś porozmawia, kto ma, nie wiem, większe umiejętności, a jeżeli ktoś was będzie, nie wiem, obrażać, poniżać, że a co ty za biznes prezentujesz, no to tylko o nim źle świadczy i ja bym nie chciał takiej osoby mieć w swoim życiu. Look, guys, what we are doing in network marketing is we are creating a leverage, you know, because the thing is, for example, show me some company, So there are, of course, the workers, and of course there are, for example, I don't know, 50, 100 employees or something like that. And of course, the more employees, the more sales. And the thing is, for example, just imagine you have 30 people in your team who are doing at least, who are working for whoever at least, I don't know, 2 hours a day. So that are so much hours you will never ever can do yourself in one day, and you get paid out of that. I mean, that's just impact, this huge impact, just leveraging the things. No, największą jakby wartością networku, tym czym się wyróżniamy na tle innych biznesów, to jest to, że po prostu mamy dźwignię. A dźwignia polega na tym, że dzisiaj załóżmy, jeżeli macie zespół na 20 osób, gdzie każdy pracuje po 3 godziny załóżmy w swoim biznesie na swoje rezultaty, to wasz biznes pracuje 20 razy 3, czyli 60 godzin pracuje wasz biznes, który przynosi zwiększoną sprzedaż, zwiększone rezultaty i to jest
dźwignię, dlatego że no, fizycznie nikt z nas 24 godziny więcej nie może pracować niż 24 godziny. No, nikt nie ma 25 godzin doby, jak ma, to niech da znać, to chętnie się dowiem, ale to jest po prostu dźwignia tego, że mamy duży zespół, który wykonuje proste czynności, to można po prostu mieć dźwignię czasu, której sami nie możemy osiągnąć nigdy. So of course, the higher the leverage, the less work you have to do yourself, and the more money you will be earning. And when it comes to this, then we're talking about passive income. And now a question to you guys. So of course, we have to have more people, right? And yeah, how do we get more people in the business? Question to you. Tutaj Florian mówi, że oczywiście, żeby jak mamy duże zespoły, to w momencie, gdy będziemy mieli większą dźwignię, to będziemy my musieli fizycznie mniej pracy wykonywać i to daje finalnie pasywny dochód. I pytanie do Was, co zrobić, żeby tej pracy właśnie organicznej, tej dużej ilości osób było jeszcze więcej? Co się musi wydarzyć Waszym zdaniem? Możecie napisać, jakie jest według Was, co się musi stać, żeby było więcej osób zaangażowanych w Wasz biznes, Wasze organizacje, żeby był większy przyrost osób, które będą wykonywać proste czynności, które będą budować swoje biznesy. Też możecie na czacie. I think it should be momentum created. What do the other people think? Nicola said that doing more webinars for more people, more leader created. Rafa said about the advertisement. Monica said action. Okay, I see. Look, guys, it's really, really simple. When you want to have more people in your team, you just have to talk to more people, right? Uwaga, odpowiedź jest prosta. Żeby mieć więcej osób w zespole, trzeba z większą ilością osób rozmawiać. So, and that's the thing, yeah. And for me, as I said already, it's all about the events because, you know, when it comes to network marketing, it's always about that. From 100%, you always have to ask yourself. For example, now in the Polish group and the Telegram group, there are 35 people, 36 people or something like that. So now there are 21 people on this call, yeah? So what do you think? Why isn't everybody attending the call? Wiedząc to, że powiedzmy na grupie na Telegramie polskim jest 36 osób, które budują biznes, dlaczego Waszym zdaniem jest tylko 21 osób na takim Zoomie? Albo w ogóle nie ma zawsze 100% frekwencji. Co jest Waszym zdaniem powodem? Też napiszcie. Ktoś ma jakiś pomysł? Co? Not everyone is willing to build network, Philip said. And guys, don't be afraid. There is no right or wrong. Yeah. Just want that you are interactive. You're just taking also part of the call because then you will learn much more. Chodzi o to, żeby brać udział aktywny w Zoomie, bo wtedy więcej wyciągniecie dla siebie, gdy jakieś pytania zadajecie, jakieś odpowiedzi dacie. Nicola said sometimes people are working full-time job. And Diana said that not everyone is treating the business like a real business. Look, guys. Okay. No motivation, lack of motivation. And Rafael said that not everyone understand what we are about to do, so we need to build more relationship. Okay, I see. Yeah, the truth is, as I said, it's a numbers game also when it comes to this. Look, in every organization, there are, for example, about 80% of customers, 15% of people, who are doing a little bit, who are sometimes inviting, who are sometimes attending call and so on. And the 5% are the people you're building with. The 5% are the people who are building a huge organization. Yeah, it's always the same. And it's fine like that. It's totally fine like that because everyone has different goals.
I tutaj Florian mówi, że to, jakie mamy, powiedzmy, frekwencje na Zoomach w momencie, gdy ktoś startuje w biznesie, podejście ludzi, to jest po prostu też zrozumienie statystyki, że na 100 osób, które zacznie swój biznes, 80 osób będzie tylko klientami, tylko będzie sobie kopiować sygnały, tylko będą sobie gdzieś tam dłubać po swojemu, 15 osób będzie traktować biznes na pół etatu, a tylko te 5 osób to będą osoby, które pójdą all in i zbudują ogromne organizacje. To jest po prostu kwestia, którą trzeba zrozumieć i albo wygramy z tymi liczbami jakby, zrozumiemy, jak one działają, albo będziemy się frustrować, że coś jest jakby nie po naszej myśli, a to jest statystyka, a to dlaczego taka statystyka jest, po prostu każdy ma różne cele. Niektórzy będą chcieli zarobić sobie 100 zł, a niektórzy będą chcieli zarobić 100 000 złotych. I inaczej działa motywacja u jednej i u drugiej osoby. And so, as I already said, yeah, of course, when we want to bring in more people, we have to speak to more people. Of course, then we have to have more, yeah, for example, offline events, because we found out, okay, that creates the most trust. Now, a question to you guys: does every one of you have a home? Florian pyta, czy każdy z Was ma dom? Czy każdy z Was ma gdzie mieszkać? Okay. Does every one of you know people? Czy każdy z Was zna jakieś osoby? Perfect. You can do it. Czyli możecie kogoś zaprosić do domu. Okay, so look, guys, the thing is, just going back to the leverage, because what you have to think about is, for example, I'm doing an event here in Upper Austria, and I'm inviting 5 to 10 people to my home, and they're watching the presentation with me together, yeah, and then it comes to the closing. So just imagine, guys, that some people of you stick together, 2 or 3 people, they're inviting for every week, yeah, and then there will be a small event with at least 5 to 10 people per week in Poznan, in Sweden, in all the different areas you live. Just imagine how much impact that can have. Wyobraźcie sobie, że jaki wpływ na wasz biznes, na waszą przyszłą może być sytuacja taka, że co tydzień, powiedzmy, organizujecie takie mini eventy lokalne u siebie, nie wiem, w Poznaniu, ktoś u siebie w domu w Szwecji, ktoś u siebie gdzieś tam w miejscowości, gdzie mieszka. 5-10 osób na każdy webinar jakby offline, zapraszamy do siebie, oglądamy wspólnie i wtedy łączymy się z liderem na finalizację, żeby pomógł nam z tymi osobami wystartować. Jaki wpływ to może być na wasz biznes w momencie, gdy będziecie mieć co tydzień przemiał ludzi po prostu, tak? Że 5 osób dołącza, 5 osób startuje i każdy fizycznie znajduje się w waszym domu i jakie wtedy zaufanie będziecie też budzić. So just imagine you have 3 different events in 3 different locations, you know, just showing the webinar and so on, 3 different events. So, and now imagine you are all inviting 10 people to one event. So that are 30 new people. And when we say that every third person or 3 persons of 10, 3 persons of 10 are starting, how much people are starting per week? Zobaczcie jedną rzecz, jako że to jest liczba, znaczy biznes oparty o statystykę, czyli macie, powiedzmy, swoje zespoły w 3 miastach i w każdym mieście, załóżmy Patryk Nisztuk ma, powiedzmy, 3 zespoły, jeden zespół jest w Poznaniu, drugi w Wrocławiu, trzeci w Warszawie i wie o tym, że w jego biznesie, który jest przewidywalny, jest po prostu, traktuje to poważnie, co czwartek w każdym z tych miast jest event na 10 osób. To on wie wtedy, że w jego biznesie, w 3 miastach, 30 nowych osób, 30 nowych osób widzi prezentację jako nowe osoby zaproszone. Czyli daje mu to jakąś przewidywalność. Jest to biznes policzony, jest to biznes policzalny. I wiedząc o tym, że na 10 osób statystycznie 3 wystartują, to ile wtedy macie w ciągu tygodnia nowych osób? Jeżeli macie 30 osób co tydzień na webinarze, powiedzmy to ile osób startuje w waszym biznesie? Możecie też napisać, jak ktoś umie szybko liczyć. How much persons? Nine per week, Nicola said. Yeah, correct. So imagine now 9 per week. How much is it per month? 9 tygodniowo,
A ile miesięcznie w takim razie, trzymając taką statystykę? A little bit mathematics. Trochę matmy. 24. No, Więcej. incorrect. 5, sit down. 2. 32 osoby w miesiącu. 32. That's it, guys. That's leveraging. And of course, for example, then you have not 3 events, you have 4 events, you have 5 events per week, you have 6 events per week. And that's actually how you create momentum and how you can really build big in a very, very short time and create so much success stories. And yeah, so that everyone in your area really asks you how to start and so on. They will get interested. But at first, of course, you have to put in the work. Zobaczcie, jakie momentum się wytworzy w momencie, gdy w waszej miejscowości każdy będzie wiedzieć o tym, że tu jest jakiś biznes, tu ktoś startuje, co tydzień są jakieś prezentacje, coś się dzieje, ludzie będą się interesować po prostu. I zobaczcie, tutaj policzyliśmy na skali 3 eventów tygodniowo w waszym zespole, co jak będzie 4, co jak będzie 5 takich eventów, jak będzie przyrost ludzi po prostu i żeby do tego dojść, trzeba po prostu wykonać pracę jakby teraz u podstaw, że potem tą dźwignię biznesu móc wykorzystać, no bo sami 3 eventów jednocześnie nie poprowadzicie, to jest fizycznie jakby nierealne w 3 miejsca naraz być offline. Ale właśnie network daje tą siłę, że możemy to robić po prostu z ludźmi i kreować po prostu ogromne zespoły. 32 new people. 32 new people with an effort of 4 hours a month. The event, for example, is 1 hour or something like that. And then, of course, you're also, when you want, you have to, you can have a chat, you have to drink and so on. It's not really work, right? With 4 hours of effort, 32 new people in the organization. Tak naprawdę to jest 4 godziny pracy włożone w miesiącu. Per month, yeah? 4 hours. 4 hours, right. 4 godziny miesięcznie. Dlaczego? No bo godzinę na webinar czwartek, kolejny czwartek godzina, kolejny czwartek godzina, kolejny czwartek godzina. 4 godziny poświęcone na biznes, żeby 32 osoby nowe mogły wystartować. I to nawet nie 4 godziny pracy, tylko 4 godziny budowania czegoś fajnego, tak? Bo można się z kimś spotkać na żywo, wypić drinka, coś fajnego zjeść, a przy okazji pokazać mu biznes. So say at least you need, I don't know, for inviting people, you normally need 1 to 2 minutes per call, right? You just tell the story, but say 2 hours a month. So say, okay, then it's 6 hours. 6 hours a month building 32 new people in the organization, creating success stories and making an income you will never have in your job with this amount of hours invested. Musicie sobie zdać sprawę z tego, że dzisiaj poświęcałem 4, czy nawet nie będzie 6 godzin, jeszcze doliczając telefony, zapraszanie. 6 godzin miesięcznie poświęcić na biznes, który daje ponadprzeciętne rezultaty i zrobić coś, czego się nigdy wcześniej nie zrobiło, żeby mieć rezultaty, które nigdy wcześniej nie mieliście, które no, były jakby nierealne w pracy, żeby 6 godzin pracować, a mieć takie przyrosty w zwykłej pracy. And guys, let's be honest, when you can't manage to bring only 1 person per week to an event, to a webinar or something like that, are you really treating this business serious? Musicie zadać sobie pytanie, czy dzisiaj, jeżeli ktoś nie zaprasza nawet jednej osoby na czwartkowy webinar, to zadać sobie pytanie po prostu, czy traktuje ten biznes jakkolwiek poważnie. That's the thing, yeah. So that's the plan. When you really want to grow, you can do it. You have everything. As we said, you have a home, right? You know some people, and so you just have to do it. And the thing is, this also is so easy, and that's because it's duplicable. So imagine you're starting new people, yeah, in another area or something like that. At least, yeah, and in the beginning you can do it with them together, but I don't think you need much time that they can do it themselves, because they don't have to do anything. The only thing they have to do is just inviting people, bring them to their home, just having a chat, having a drink or something, watching the webinar together. So at least you should be able to make that, yeah, and put the laptop on and stuff like that. And then just wait till the upline has time for the closing, and that's it. A dzisiaj, żeby dojść do takiego momentu, gdzie macie dużo zespołów rozsianych po całej Polsce, po Europie,
To jest tylko kwestia tego, żeby po prostu rozmawiać z większą ilością osób. Jak będzie dużo osób się pojawiać nowych, to potem ktoś będzie mieć swoje takie prezentacje, a wy nie musicie, nie wiem, coś trudnego z nim robić, coś przerabiać. On po prostu musi nauczyć się, jak kogoś zaprosić na prezentację. Jak ktoś obejrzy prezentację w domu czy gdzieś tam online, dzwoni do was, do lidera swojego, słuchaj, jest taka osoba, ona chciałaby wystartować, pomóż nam wystartować na przykład. I wtedy macie biznes rozsiany po całej Polsce, po całej Europie i jakie to mogą być po prostu wielkie rezultaty. And of course, when people don't know you, they won't start. And that's always exactly why I'm saying it's not that bad actually when people are in the beginning very naive, you know, that they just do the things what we should do. And that's also a very important thing to close down sometimes your brain, because your brain is always thinking, but it can be that situation, it can be this situation. But as we've seen, the worst case scenario is that the person says no, and then everything's fine. That doesn't mean there is no friendship anymore or something like that. No, you're just telling them about an opportunity you have already taken and you want to change your life with, and you can give them the same possibility, and you give them the information, and what they do with the information, it's on themselves. I musicie sobie uświadomić to, że dzisiaj po prostu rozmowa z innym człowiekiem, no to nie jest żadna straszna rzecz, ponieważ wy macie informację, możecie mu ją przekazać, skoro czujecie w niej wartość, ale to, czy on dołączy, czy coś z tym zrobi, to nie możecie na to mieć wpływu i dlatego nie ma co sobie jakby wkręcać jakichś sobie dziwnych fobii, że co on powie, co sobie pomyśli, że nie wiem, przestanie mnie lubić, czy nie wiem, ktoś mnie będzie mieć za jakiegoś, nie wiem, wariata, czy jakiegoś biznesmena, bo to nigdy się nie zadzieje tak naprawdę. W najgorszym wypadku gdzie po prostu powie, że to nie dla niego, czy nie wiem, nie chce wystartować i tyle. Wy zrobiliście swoją rzecz, wy przekazaliście informację, która dla was jest wartościowa i to jest okej. I trzeba zdać sobie sprawę po prostu z tego, że nie ma jakby nic do stracenia tak naprawdę, a rozmawiając z większą ilością ludzi macie większą szansę na duży rezultat. Look guys, as I said, it's all about leveraging. And when you think, just a question to you, you're putting in now the work, and for example, in 10 to 20 years, you get paid for the work you did 10 or 20 years before without doing anything. Who wants to achieve that? Let's be honest. Pytanie do was, dzisiaj wiedząc o tym, że pracujemy na to, żeby za 5-10 lat mieli rezultaty takie, że nie będziecie musieli w ogóle wpracować, to pytanie, czy ktoś z was chciałby takie rezultaty mieć, żeby dzisiaj coś zrobić, a za 5-10 lat po prostu żyć sobie pasywnie z tego, co się zrobiło wcześniej. Kto by tak chciał? Yeah, almost everyone. Welcome to network marketing, guys. And what I want to tell you in the end, before the promotion and stuff like that, look, guys, I know it's a different situation now with COVID, with the lockdown and stuff like that. But you will be always dependent when you don't change something, you know, and COVID isn't stopping your life. You have to pay bills. The bills won't stop. Your things, what you have to do, it won't stop, right? And so life goes on, and you have to go on, and you have to grow. So the advice I can give you is, don't be the person who always takes the easy way. Because when you're taking the easy way and you're, for example, not spending time now with your personality, spending time now with reading books, spending time now with building the business and watching, for example, Netflix instead, you in the future it won't be good for you, because you will be always dependent. And I can say you, so much stuff is going on, and I won't say anything, but trust me, COVID is just the beginning. Musicie sobie zdać sprawę z tego, że takie sytuacje losowe jak COVID, czy jakieś inne tam pandemie, inne ściemy, to po prostu to jest rzecz, która się dzieje
i nie mamy na to fizycznie wpływu, ale mamy wpływ na swoje zachowanie wobec tego, no bo COVID ani nie anuluje rachunków, ani nie anuluje tego, że trzeba pracować, ani nie zrzuca nas odpowiedzialności za to, że trzeba się rozwijać, tak dalej. I dzisiaj, jeżeli te osoby, które napisały na czacie, że chcą być niezależne, to dzisiaj muszą po prostu zapłacić tą cenę, żeby w przyszłości to mieć, a żeby to osiągnąć, to jest tylko kwestia wyboru. Czy po webinarach idziemy oglądać Netflixa, czy dbamy o swój rozwój, czy wobec tego, że jest COVID, narzekamy, czy szukamy rozwiązań, czy pracujemy nad sobą, czy oglądamy wiadomości, czekamy na jakiś, nie wiem, złoty deszcz po prostu, a COVID to może być tylko początek. So 95% of people in network marketing are there because they want to earn money next to their job. So it's a side hustle. Yeah, I just want to make that clear. For most people, it's a side hustle. And the thing is, it's the best paid side hustle you can have, because you just have to imagine, also write it in the chat, what do you think, how many meetings you can do a week? Just be honest. It's no problem when you say, yeah, I don't want to spend so much time on it, but just be honest. How much meetings do you think you can do a week? Statystyka jest taka jeszcze, słuchajcie, że na 100 osób w networku, czy tam 95% osób w networku dołączy tylko dlatego, żeby mieć dodatkowy zarobek. Taką, powiedzmy, drugi źródło dochodu, drugą pracę, drugie źródło właśnie utrzymania, więc to jest jakby fakt taki, ale to jest najlepszy możliwy drugi źródło dochodu możliwe, z wszystkich możliwych, bo daje i rozwój, i edukację, i znajomości, i pieniądze, i rezultaty, tak dalej. And the question was? How much people do they think they can bring in a week? I pytanie Or do Was, can we have a meeting with a week? traktujecie dodatkowo, czy na full etatu? Jak myślicie, ile prezentacji online, offline się w stanie przeprowadzić, jesteście Wy w stanie przeprowadzić w skali tygodnia? Nie ma złych odpowiedzi. Ktoś pracuje, ktoś ma swoje rzeczy. Jak myślicie? Ile spotkań jesteście w stanie zrobić w Waszym drugim biznesie, czy w Waszym głównym biznesie? Czyli może Wam to dać takie rezultaty w przyszłości? Ile spotkań tygodniowo? Philip said 30, Jakub 20 to 30. Okay, let's make it easier. But I want really to that everyone types in something. Do you think you can bring at least one person a week? Tak, żeby każdy mógł odpowiedzieć. Czy uważasz, że możesz przyprowadzić na prezentację, na webinar, na spotkanie do domu jedną osobę tygodniowo? Tak lub nie, żeby każdy mógł powiedzieć. Okay, guys, perfect. The thing is, so when everyone, so when when everyone is saying now, okay, they can bring at least one person a week. We have now 20 people on the call. So at least it would be 40 people, and then just divide them out. So let's say, okay, for next week, we have now Sunday. So next week, Sunday, there should be at least 25 to 30 people on this call. Czyli wiedząc o tym, że na tym callu jest teraz 20 osób i każdy jest w stanie przeprowadzić jedną osobę w skali tygodnia, a następne połączenie mamy, powiedzmy, za tydzień jakieś, no to na kolejnym połączeniu niedzielnym powinno być osób about 25 new, right? 20. No, in addition to sum up 30 people. Że powinno być summa summarum 30 osób, skoro każdy może jedną przyprowadzić. So that's not much people. And the funny thing is, these 10 people you can do when, yeah, the half on this call is just committing to it. A można te 10 osób nowych zaprosić, czy osiągnąć taki wynik, gdy tylko połowa z tych osób na tym Zoomie się zaangażuje i tylko jedną przeprowadzi. And that's it. So that was it with the leadership today. Yeah, I hope you've taken something with you. And now let's make the big announcement. And yeah, the thing is, of course, on 30th of January, we have our big call, right? So the I Rise event,
with about 5,000 people. It will be just crazy. And Adam had thought about, okay, what we can really do to also give something back to you, you know? So when you're taking the effort, when you're putting in the work and so on, of course you will earn money. But next to that, he has thought about something very, very special, and I'm going to show it to you right now. Tyle z części takiej leadershipowej, pora na ogłoszenia, pora na niespodzianki, na fajne rzeczy, jako że już za 13 dni mamy największe wydarzenie iRace na 5000 osób, no to pomyśleliśmy, że dla Was, szczególnie dla osób, które się zaangażują się przez te 13 dni maksymalnie mocno, no to wymyśliliśmy z Florianem coś bardzo ciekawego, myślę, co każdemu się spodoba i Florian Wam to po prostu pokaże. So you will be able to attend in this Airbnb to watch together with the whole team the iRise call. And what I think is, Adam, is that right? So the first person with the most volume gets it for free, right? Tak, słuchajcie, organizujemy wspólne oglądanie iRise'a ekipą. Myślę, że będzie super możliwość na integrację, na wspólne oglądanie w zajebistym penthouse'ie w Poznaniu, który wynajmujemy. I mamy przygotowane taką niespodziankę, że dla osoby, która od dzisiaj do 30, czy przez 13 dni wygeneruje największy obrót w swojej grupie z klientów, wspólników i tak dalej i jakby udokumentuje ten swój wynik, ma taki pobyt w takim penthouse'ie na jedną noc, wraz oczywiście z noclegiem, z obejrzeniem eventu na mój koszt. So I think, yeah, that's just awesome, guys, because when I got started, you know, in network marketing, couldn't imagine to have something like that. So I think it's really, really great, not only for using the opportunity to be here and stuff like that, also for the team building, for that, yeah, that you can have some fun together, you know, and watching together this huge call. I think it's amazing. And just that the first person who makes the most volume gets it for free. I think it's really, really nice, and you should definitely go for it. No tak jak Florian powiedział, super możliwość, żeby się bliżej poznać, ponagrywać jakieś TikToki, zdjęcia porobić sobie w fajnej chacie, fajnie otworzyć ten nowy miesiąc w grupie Game Changers tutaj w wynajętym apartamencie, więc każda osoba, która ma możliwość, potem jeszcze na grupie wstawia link do tego, żeby się wpisywać na listę gości. No i osoby, które się zdecydują na wspólne oglądanie, oczywiście każdy jest mile widziany, obejdziemy trochę obostrzenia covidowe, nie bójcie się, już rozmawiałem tam z właścicielem. To osoba, która po prostu wykaże się największym obrotem swojej organizacji, ma taki pobyt za darmo, co jest myślę bardzo fajna opcja, żeby spędzić fajnie czas, porobić sobie jakieś fajne fotki, obejrzeć duży event i wejść po evencie po prostu w nowy okres w Kuwerze bardzo, bardzo głośno. And on the other side was what I also wanted to show you is this, guys. We have now a new follow-up website, which is branded on Game Changers, you know. So everyone, you've showed the presentation, everyone who says, yeah, I have to think about it and so on, you can directly send this website, and it's telling about, as you can see here, about the products, for example, LX1, for example, education, the automation, and so on. So the only thing you have to pay attention is that the person doesn't click on the new member, because then they will be part of the Canadian team. I drugie ogłoszenie, słuchajcie, zajebiste narzędzie, które mi się bardzo spodobało, coś czego moim zdaniem brakowało w niektórych momentach. Narzędzie w formie strony internetowej Game Changers, które tłumaczy cały projekt, całą grupę, czym się zajmujemy, które można podsyłać ludziom po prezentacji. Wiadomo, jak ktoś mówi, że musi sobie poczytać, posprawdzać, co to jest Game Changers, można to wysłać. Jedną tylko uwagą, żebyście uważali, żeby osoby nowe nie klikały guziku New Member, bo gdy się zarejestruje z tego linku bezpośrednio, to będzie w grupie kanadyjskiej, a tego byście nie chcieli. And of course, guys, it's for now in English, but as I already said, when Poland is growing, and I already told you how to grow with the events and stuff like that, when Poland is growing and we have big team there, everything will be also in Polish available. So the follow-ups, also the introductions and everything, also the boot camps and stuff like that, we will translate everything into Polish. When we see that you're putting in the work, when we see that the team is growing. So I think you know what to do, right?
So that person who is committing to it, that person who is really bringing now people to offline events and stuff will get huge, will have success stories, will rank up. The other person, it's fine, is maybe one of the 80%, yeah. And yeah, that was it for me. Wish you a wonderful evening, and I hope, yeah, everyone enjoyed it. I na koniec tylko słuchajcie, to narzędzie i wszystkie narzędzia póki co są po angielsku oczywiście, ale pamiętajcie, że to, czy one będą po polsku, czy będą tylko po angielsku, zależy tylko od nas. W momencie, gdy osiągniemy duży zespół w Polsce, tam się umówiliśmy na około 100 osób, no to będzie wszystko po polsku i strony, i narzędzia, i akademie i tak dalej, będzie w języku polskim, a to jest zależne tylko od nas, a fajnie się złożyło na tym webinarze, omówiliśmy sobie właśnie to, jak mieć duży przyrost, jak tych osób było coraz więcej, to momentu się wytworzyło. Ja zaraz wstawię ten link do tego narzędzia na grupę, plus jeszcze po moich Zoomach, które mam jeszcze dzisiaj, czyli gdzieś podejrzewam po 21, 22, bo jeszcze Rich Call jest, wstawię ogłoszenie z tym apartamentem na iRise. I to by było na tyle, słuchajcie. Yeah? I have one thing, and I always want now to end the leadership calls with this. Please unmute yourself. Everybody, please unmute yourself. Dobra, wszyscy niech się odciszą. Będziemy mieć taką rutynę tych leader callów, żeby każdy się odciszył póki co. Everybody, don't be shy. Nie wstydzić się. Każdy może się odciszyć. Śmiało. So, I count till 3, and then we're all shouting GC. So GC, right? Dobra, So, to Florian odlicza od 3, a potem wszyscy krzyczymy GC, GC, GC. So, GC. 1, 2, GC, Perfect, guys. I wish you a nice evening. We see each other. Bye. 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 Bye.